Says recording. All right. That's right. Now going on live. No lipstick on at all. Go ahead and get some. Go on. You look pretty. You look pretty. He meant you look precious. I don't have any lipstick on. Please enlarge and process. Hold on. Oh, okay. Going on. PRZEZNACZENI, Poland. Let's go. Great to see you this morning, beautiful. Great to see you, my darling. Thank you. Oh, I enjoyed sessions. I enjoy your sessions so much. Thank you. We enjoy it too. Hold on, let me. Witam, witam. Cześć Iza, jesteś jako pierwsza. Nominuję cię, słuchaj, na wycieczkę do Kwiatkowa. Za to, że jesteś pierwsza i polubiłaś to. Witamy serdecznie i czekamy cały czas na naszych przybyszów. Już mamy 6 widzów, zostańcie z nami. Dzisiaj jest niesamowita sesja. Nie wyjawiłam, I didn't reveal them what you're gonna talk about, because I want to leave it hanging, a hanging cliff or whatever. Witam serdecznie. Powiedzcie, czy nas słychać i widać. Hello. Dziękuję bardzo. We have Isabel, she's from England. We have Lucyna, witam kochanie. We have many people from different European countries. Good. We have wonderful. Of Polish, Irish people, Polish, UK people, German. Oh my gosh, we have so many people, of course, in Germany. Widać, hello, kochana, super. So yeah, it's kind of, you're speaking to Europe. I want you to know. Okay, let's just give it a minute. We are gaining viewers. Okay. Ania, jak się masz? Ania, Jakub, witam, witam serdecznie. Lucynka, Iza, Jakub i Ania. A reszty nie widzę, już mamy 10 widzów. Hallelujah. Hallelujah, I understood that one. That was like the spiritual point, you know. I try to be mystical. You know, we have so many prayer requests. That group is, yes, we do teach, but it's also created for people to, so they could post their prayer requests or questions or testimonies. And you would, I mean, you can imagine how many, what kind of situations people are in, what they struggle with. It's unbelievable. It's just, sometimes within one day, there's 100 or more posts. People suffer. Yeah, really. But I said wrong. People suffer, but they get hope. And we have tons of testimonies. People, God is really walking their life. As soon as they believe, they open their hearts. Things are changing. Bardzo dobrze. Okay. So without further introduction, I'm just going to let you go. You're just going to let me go. Let me go. Let you Let's go. say hi to everybody first. Yeah, first say hi to everybody. Sherry, why don't you do that? I was just going to say, we are so thrilled to be here with you again and have looked forward to it. We love coming. We love you. Look forward to the day maybe that we get to meet, at least in heaven we will. So bless you all and we're thrilled to be here. Jesteśmy bardzo podekscytowani faktem, że możemy być z wami i nawet jeżeli się nie spotkamy tu na ziemi, ja wiem, że pewnego dnia w niebie z naszym kochanym tatusiem się spotkamy. Kocham was wszystkich. So let me start by saying on my website. Yes. Powiem wam szybciutko na temat naszych stron internetowych, bo mamy ich trochę. There are some free resources. Tam macie różne wolne, że tak powiem, linki. There's some teaching and some other things on there that are free. Jeżeli mówicie w języku angielskim, jest bardzo wiele nauczań, które wam polecam. Right, it's just JimmieBratcher.com. Aha, po prostu wejdźcie na jimmybratcher.com. Right, so they can take advantage of those resources. Także jeżeli mówicie po angielsku, naprawdę znajdziecie tam dużo dobrych biblijnych nauczań. So let me say welcome to my office. Chcę was powitać w moim biurze, jak widzicie. To my music studio. Yes. Moje studio muzyczne. Over in the corner is the laundry room. A tam, gdzie pokazał, jest jego pralnia. Witam, Alicja. And we won't go in there. Yeah. Ale nie idźcie, nie chcielibyście tu iść. And I work under a management style called pile management. Nazywam to jakby zarządzanie, jak to się mówi, robienia, hold on, how to explain that properly? Robisz sobie kubkę z bałaganu.
I tak sobie to nazwał. Zarządzam nad moim całym z bałaganem. Messy. It's just messy. Ona mówi, że jest bałagan, a mówi, że wcale nie. Orderly chaos. No okej, uporządkowany chaos. I know right where everything is. That's right. O, tak. And he forbids me to touch it. I on mi nie pozwala nic tutaj dotknąć, widzicie? Right. Awesome marriage counsel. Keep going, guys. That's what we need. See, reality show. Oni dają nam show realny, jak to się mówi, na żywo. So, have you ever noticed how you can show two people the same thing and they will see something completely different? Czy zauważyliście, jak można pokazać dwóm ludziom te same rzeczy, ale spojrzą na to z zupełnie innej strony? One will see success and the other will see failure. Jedna zobaczy w tym sukces, a druga zobaczy w tym porażkę. One has faith and one has fear. Jedna osoba będzie mieć wiarę, a druga strach. You see, how you see what you see is so important. Więc to, jak widzisz i co widzisz, jest bardzo ważne. We can look at the same picture and see something completely different. Możemy spojrzeć na to samo zdjęcie i zobaczyć coś zupełnie innego. I have a friend who helps me from time to time. Mam przyjaciela, który mi pomaga raz na jakiś czas. And he called me and asked for a specific picture of me. I poprosił mnie, żebym o szczególne zdjęcie mnie. And I knew the picture, but that meant I had to go through thousands of pictures to find that one picture. I wiem, że żeby znaleźć jedno zdjęcie, musiałem przebiec, że tak powiem, przez cały mój album, chyba 1000 zdjęć, które miałam załadowane. Just a second. Kochana Anetko, o co chodzi? Czy nie działa coś? Czy wszystko widać? Widzę, że powiedziałaś, że transmisja nie działa. Somebody posted comment that it's not working. And I just want to make sure that it does. Kochani, powiedzcie, czy to działa. Spróbuj włączyć od nowa. Aha, u mnie wszystko. Okay, only one person. So it was her. I Okay. had to make sure that we're good. So while I was looking for that picture, Więc kiedy patrzyłem na to zdjęcie, szukałem jego, I came across two pictures. znalazłem dwa inne. The first was a picture of my daughter Amanda when she was 8 years old on her birthday. Pierwsze zdjęcie, które, że tak powiem, rzuciło mi się w oczy, to moja córeczka Amanda, która miała wtedy 6 lat. She was holding a teddy bear Ona trzymała misia, that she got for a birthday present. którego otrzymała na urodziny. And the second was a picture of my son Jason, and he was playing on the floor with a toy. A drugie zdjęcie było mojego synka Jason, który się bawił zabawkami na podłodze. He was maybe 5 years old. On miał może 5 lat wtedy. And so I kept looking for this one picture. I wtedy patrzyłem na to zdjęcie. When I heard this voice say to me, Kiedy usłyszałem głos, który do mnie przemówił. how did you feel when you saw those pictures? Jak się poczułeś, kiedy zobaczyłeś to zdjęcie? And I knew immediately how I felt. I od razu wiedziałem, jak się poczułem. We were living in poverty. Żyliśmy w biedzie. Food was sometimes a miracle. Czasami zdobycie jedzenia było cudem. And I was filled with grief when I saw those pictures. I od razu uczucia zgorzknienia i smutku napełniły mnie, kiedy spojrzałem na te zdjęcia. And then I heard the voice say, Jimmie, you need good eyes. I wtedy usłyszałem ten głos, który powiedział: Jimmie, potrzebujesz dobrego spojrzenia, oczu. So say it with me. I need good eyes. Więc powiedzcie ze mną: potrzebuję dobrych, zdrowych oczu, dobre spojrzenie. Tak to można przeczytać. And I was reminded of a passage of scripture in Luke chapter 11, verses 34 through 36. I sobie przypomniałem o wersetach z Łukasza. Otwórzcie, kochani, już mówię wam. Hold on, just a second, give me a second, my computer command. Łukasza 11, od 34 do 36. On to najpierw przeczyta po angielsku. And Jesus is speaking and he says, your eye is a lamp that provides light for your body. When your eye is good, your whole body is filled with light. But when it is bad, your body is filled with darkness. Make sure that the light you think you have is not actually darkness. If you are filled with light with no dark corners, then your whole life will be radiant as though a floodlight were filling you with light.
Jeszcze raz powiem, Łukasza 11, 33, 36. Nikt nie zapala lampy i nie stawia jej w ukryciu ani pod garnkiem. Stawia się ją na podwyższeniu, aby ci, którzy wchodzą, korzystali ze światła. Taką lampą dla światła jest oko. Jeśli twoje oko jest zdrowe, całe ciało jest jasne. Lecz jeśli oko słabnie, ciało pogrąża się w ciemności. Dbaj więc o to, aby światło, które jest w tobie, nie było ciemnością, bo jeśli całe twoje ciało jest jasne i nie ma w nim niczego ciemnego, to jest jasne jak wtedy, gdy lampa oświeca się swym blaskiem. Abby, that Bible's big enough you could hurt somebody with it. I know. We have a lot to say. Podziwia naszą Biblię, mówi, że jest duża. So Jesus talks to us about our eyes, and he asks us the question, are our eyes good or are they bad? Więc zauważcie, co Jezus tutaj pyta. Czy nasze oczy są dobre, czy nasze spojrzenie jest niewłaściwe? When I looked at those pictures of my children, I completely overlooked the wonder of those pictures. I kiedy właśnie wtedy spojrzałem na zdjęcia moich dzieci z przeszłości, wtedy zupełnie pominąłem te rzeczy, te właściwe spojrzenie, zdrowe spojrzenie. I saw everything that wasn't there. Widziałem wszystko poprzednio, czego tam nie było. And I completely overlooked what was there. I pominąłem coś, co było. I didn't see my beautiful 8-year-old daughter Nie widziałem nawet mojej kilkuletniej córeczki holding a teddy bear on her birthday without a care in the world. trzymającej misia, w ogóle się nie przejmującej, co się dzieje na świecie. I didn't see my wonderful son playing with a toy. Nie zauważyłem mojego cudownego synka, który się bawił zabawką. I created a completely different reality. Ale stworzyłem zupełnie inną rzeczywistość w moim umyśle. How we see, what we see is so important. Dlatego to, co widzimy, jak widzimy, jest tak ważne, tak istotne. And we do this all the time. Cały czas to robimy. You see, what we see is not always the complete truth. It's just our perception of that truth. To, co postrzegamy czasami, nie jest prawdą, ale jest tylko naszą percepcją. But we need good eyes if we're going to see the victory in our own lives. Dlatego potrzebujemy zdrowych oczu, tak jak Biblia mówi, Łukasza 11, by widzieć tak, jak Bóg widzi. In 2 Kings 6:17, there's a story about Elisha and his servant. W księdze liczb 12. Say this again. Hold on, I gotta dive to my 2 King. Druga Królewska, przepraszam kochani, Druga Królewska 6:17. Jest mowa o Eliaszu. And Elisha prayed, "Open his eyes, Lord, that he may see." Then the Lord opened the servant's eyes, and he looked, and he saw the hills full of chariots and horses of fire, or horses and chariots of fire around Elijah. Elisha. Hold on, I gotta underline that. Muszę to podkreślić. Kochani, Druga Królewska 6:17. Elizeusz tak się pomodlił. Panie, proszę Cię, otwórz jego oczy, niech przejrzy. I co się stało? Pan spełnił prośbę proroka i sługa przejrzał. Awesome. So the story is that Elisha and his servant were staying in this house. Więc historia jest taka, że Elizeusz stoi w domu. And the servant went out to get water in the morning and discovered there was an enemy army surrounding them. I sługa zauważył, że na zewnątrz była wielka armia. And all he could see was their destruction. I to, co jego sługa był w stanie zauważyć, to jedynie zniszczenie. But he went back in and told Elisha, and Elisha prayed for him that his eyes would be open. Jednak Elizeusz poprosił Boga, kiedy sługa przyszedł, doniósł mu wieści, powiedział: Boże, modlę się, otwórz jego oczy. He could only see the bad in that view. On był w stanie tylko zobaczyć zło w tym widowisku. Until his eyes were open to include God's view in his own view. A do czasu, kiedy Bóg był w stanie otworzyć jego oczy, żeby zobaczył to, co widzi Bóg. Then he no longer saw fear and defeat. Aż kiedy mu się oczy otworzyły, już więcej nie widział strachu i zniszczenia i poddania się, przegranej. But there was another view that he saw once his eyes were opened and he could see with good eyes. Ale nabył jakby nowej wizji w momencie, kiedy przejrzał.
His perception was changed. Jego percepcja się zmieniła. And this happens to us all the time. I to cały czas się nam dzieje. We don't ignore the bad things that are going on, Nie ignorujemy oczywiście złych rzeczy, które się wydarzają, but God's view in reality is greater than ours. ale Boża percepcja jest lepsza niż nasza. Amen. And we have to include His perception into our view. I musimy, że tak powiem, uiścić Jego percepcję w naszym poglądzie, włożyć Jego okulary na siebie. If we're going to be able to see and experience the victory in our own lives. Jeżeli chcemy doświadczyć i widzieć zwycięstwo w naszym życiu. Another story is in Numbers chapter 13, verse 18. Następną historię, kochani, otwórzcie Biblię na Księdze Liczb, to jest na początku Biblii w 13. You said 13, say it again. 13, 18. 13:18. Księga Liczb 13:18. And it says this, see what the land is like and find out whether the people living there are strong or weak, few or many. Zbadajcie, jaka jest ta ziemia, czy zamieszkujący ją lud jest silny, czy słaby, czy jest liczny, czy nieliczny. So the story is there were 12 men chosen, one from each tribe. Więc historia tutaj mówi o tym, że wybranych było 2 mężów z poszczególnego plemienia, And they were sent into the promised land, którzy byli posłani do ziemi obiecanej. the 12 spies. 2 jakby szpiegów. And Moses gave them their commission in this verse. I Mojżesz dał im przykazanie właśnie w tym wersecie. See what the land is like. Zobaczcie, zbadajcie, znaczy zobaczcie, jaka jest ziemia. So all 12 of them went. Więc 12 z nich poszło. All 12 of them saw the same thing. 12 z nich widziało dokładnie to samo. They all had the same experience. Mieli te same przeżycia, But when they came back, 10 of them had an evil report. ale kiedy wrócili, 10 z nich miało niewłaściwy, straszny wieści. Only 2 had a good report. Tylko 2 z nich miało dobre wieści. You see, if we're going to experience the promised land, Więc jeżeli my chcemy doświadczyć ziemi obiecanej, we have to have good eyes that see the promises fulfilled in our lives. musimy mieć dobre spojrzenie, aby widzieć przez właściwą perspektywę. Think of how devastating it was for those 10 spies' families. Pomyślcie o zdewastowanych. What? Say it again. Think Think of how devastating it was for those 10 spies' families. Oh yeah, families. Pomyślcie o rodzinach tych 10, którzy przynieśli straszne, dewastujące wieści. They never got to experience the promised land. Żaden z nich nigdy nie doświadczył ziemi obiecanej. Why? Czemu? Because of how they saw what they saw. Ponieważ sposób, w jaki patrzyli, zaważył o tym, zadecydował o tym. So what does your world look like through your eyes? Więc jak wygląda twój świat przez twoje oczy? Is it full of expectation, faith, and fulfilled promises? Czy jest pełen nadziei, oczekiwania na obietnice Boże? Or is it full of fear? Czy pełne strachu i bojaźni? In seeing the promises for our own lives, we are able then to open our eyes to those that are around us. Dlatego widząc Boże obietnice, wtedy jesteśmy w stanie otworzyć nasze oczy na Boże błogosławieństwo. We begin to see beyond our own needs Jesteśmy w stanie widzieć poza naszymi potrzebami. and see the needs of other people. Zobaczyć potrzeby innych ludzi. There's another story in John chapter 4, verse 35. Widzimy kolejną historię w Ewangelii Jana, 4 rozdziale, wierszu 5. And Jesus is talking to his disciples. Jezus mówi do swoich apostołów. And John chapter 4, verse 35 reads like this. You know the saying, 4 months between planting and harvest. But I say to you, wake up and look around. The fields are already ripe for harvest. Just one scripture, okay. Kochani, pomyliłam się, Jana 4, 35. Sometimes your scriptures don't go, so I have to make sure that it's the same. Hold on. Yeah.
Jana 4,35. Czy wy sami nie mówicie jeszcze 4 miesiące do żniw? Otóż posłuchajcie, podnieście swoje oczy. Hold on, let me underline this. Muszę to podkreślić. Podnieście swoje oczy i przyjrzyjcie się plonom. Są już dojrzałe. Awesome, hallelujah. Thank you, Jesus. So Jesus is on a journey with his disciples. Więc Jezus był w podróży ze swoimi apostołami. And he makes them so mad. I tak ich zezłościł. They're furious with Jesus. Oni byli po prostu strasznie rozzłoszczeni na Jezusa. Because Jesus says to them, Ponieważ On im powiedział, I must go to Samaria. muszę iść do Samarii. And his disciples hated the Samaritan people. A przecież apostołowie nienawidzili Samarytanów. The shortest way on their journey was to go right through Samaria. A najkrótszą drogą było, żeby udać się właśnie przez Samarię. But most Jewish people would go around it because they hated the Samaritans so much. Wow, ale większość Żydów szłaby zawsze naokoło miasteczka Samarii, ponieważ ich nienawidzili. Even though they were Jewish also. Yeah, they were Jewish also. Mimo, że oni też byli Żydami. But they hated them. They hated them. Ale ich nienawidzili. They called them dogs. Nazywali ich psami. They said they weren't a nation, that they were a herd. Nazywali ich narodem, który nigdy nie będzie słyszany, popularny, znany. But Jesus takes the disciples to Samaria and he finds a well and he sits on it. Ale Jezus idzie prosto do miasta i sobie znajduje, jak to się mówi, pomóżcie mi. Oh gosh, I'm forgetting Polish, hold on. Jacek, where are you? Znajduje studnię. Thank you. And he sends the disciples into town to buy lunch. I do tego wysyła apostołów, żeby kupili lunch. Albo coś. He told the disciples, go get some McDonald's and bring it back. Wysyła ich do McDonalda, hamburgera. So the disciples go to town and leave Jesus alone at the well. Więc wszyscy apostołowie zostawili Jezusa przy studni. And this woman comes out. Nagle pojawia się kobieta, Samarytanka. And Jesus asks her a question. Jezus pyta ją, He says, give me to drink. daj mi się napić. And he starts this conversation with this woman. Rozpoczyna rozmowę z nią. A very controversial conversation. Thank you. Bardzo kontrowersyjną rozmowę. Because in those days, if you were going to hook up with somebody, Ponieważ w tamtych dniach, jeżeli byś się z kimś połączył, Use the internet. yeah, you didn't go online, you went out to the well because that's where all the girls were. aha, jeżeli chciałeś się w ogóle z kimś spotkać czy coś, to szedłeś właśnie do studni, bo to była, że to centrum Facebook. But Jesus starts this incredible conversation with this woman. Ale i Jezus miał niesamowitą rozmowę z nią. Mhm. They talk about worship, Mówili o uwielbieniu, yes. where to worship. Gdzie uwielbiać. They talk about all kinds of deep things. Rozmawiali o wielu głębokich rzeczach, zagadnieniach. And she says to Jesus, why are you talking to me? W końcu spytała, dlaczego ty ze mną rozmawiasz? You Jews don't have anything to do with us Samaritans. Przecież wy, Żydzi, nas zupełnie odrzucacie. Nie chcecie mieć nic z nami wspólnego. And Jesus said to her, if you knew who it was that you were talking to, Jezus powiedział, co? Gdybyś tylko wiedziała, z kim rozmawiasz. you would have asked of me to give you a drink and I would have given you living water. Wtedy ty byś poprosiła mnie, żebym dał tobie się napić i ja bym ci dał, co? Rzeki wody życia. And I love her response in that she says, give me this water. I kocham, jak ona na to odpowiedziała. Right, she didn't complain, she didn't fight for rights. Co ona zrobiła? Powiedziała, daj mi. Yeah, she said, give me to drink. Yeah. Daj mi się napić. Aha. And Jesus's behavior here flies in the face of a whole bunch of things. Yes. I widzimy, jak Jezusa zachowanie, że tak powiem, on tak fajnie to powiedział po angielsku. Confronts, yeah. Confronts. Tak. He goes against religious culture, On zwraca się przeciwko religii, political culture, kultury politycznej, religijnej.
the way the disciples thought things should be, Nawet przeciwko sposobowi, w jaki apostołowie myśleli, że Jezus... and even the way the woman thought. I nawet przeciwko sposobowi, jakiemu ta kobieta myślała, że ma się zachowywać względem niej. He doesn't treat her like she's ever been treated before. Ponieważ on jej nie traktował w taki sposób, w jaki ona zawsze była traktowana. Because a woman in that society was just a little greater than a slave. Ponieważ kobieta w tamtych czasach, w tamtej kulturze była traktowana troszeczkę mniej, troszeczkę więcej niż niewolnicy. She had no rights, no privileges. Nie miała żadnych praw, nie miała żadnych przywilejów. She was little more than property to a man. Była po prostu jakby aktem przynależności mężczyzny. But Jesus didn't treat her that way. Przepraszam, jak kawałek ziemi, kawałek kobiety. Ale He Jezus, treated her with dignity. Jezus ją traktował z czcią, godnością. He spoke to her as if she was valuable. On z nią rozmawiał, jakby była pełna wartości, bardzo wartościowa. No one had ever talked to her like that before. Nikt wcześniej nigdy z nią tak nie rozmawiał. No man had ever talked to her like that before, Tym bardziej mężczyzna, especially a Jewish man. zwłaszcza żydowski mężczyzna. And Jesus tells her, he tells her to go get her husband. I Jezus jej mówi, idź po twojego męża. And I can see him starting to smile. I widzę, jak zaczyna się śmiać, Jezus. When she says to him, I don't have a husband. Kiedy ona mówi, ja nie mam męża. And I can see him start to laugh. Ja widzę, już sobie wyobrażam, jak się zaczyna śmiać. But he says, you're right, you don't have a husband. You've had 5, and the guy you're with now, you're just living with. I widzę, jak Jezus mówi, wiesz co, masz rację, bo mężczyzna, z którym jesteś, nie jest twoim mężem i tych poprzednich 5 też nie. And Jesus teaches us so much in his behavior in this story. Jezus nas tak wiele uczy właśnie przez tą historię. Because he saw something of value and purpose in this woman. Ponieważ Jezus widział niesamowitą wartość właśnie w tej kobiecie. But he teaches us how we're supposed to act in those settings. Yes. Ale także nas uczy, jak my powinniśmy się zachowywać właśnie w takich sytuacjach. He teaches us 3 things. On nas uczy 3 rzeczy. How to act in the face of sexism. Jak zachowywać się, kiedy stawiamy czoła seksualizmowi. He didn't treat this woman like she was second class. Nie traktował ją. You said sexism before? Sexism, yeah. Sexism. Sexism, not sexism. Okay. Meaning that, yeah. You know, you got it? Yeah. Powiem wam w ten sposób. Nie traktował jej jako drugą kategorię, drugą klasę człowieka. He had value for her Miał dla niej wartość, najwyższą wartość, that nobody else had. jaką nikt nie miał. And he spoke to her the desire of the Father I on wypowiedział pragnienie Ojca do niej. as one of his children. Tak jak była jednym z Bożych dzieci. He shows us how we're supposed to act in the face of racism. Pokazał nam też, jak mamy się zachowywać względem rasizmu. He didn't judge her or place her underneath himself. On nie osądzał, nie krytykował jej, nie stawiał niżej pod sobą, pod siebie, pod buta, tak? And he does something that he'd never done before. I uczynił coś, czego nigdy wcześniej nie uczynił. He's talking to her and she says, when Messiah comes, he'll answer all our questions. I powiedział, że kiedy Mesjasz przyjdzie, wszystkie nasze pytania dostaną odpowiedź. And Jesus does something he's never done before. I teraz Jezus zrobił właśnie coś, czego wcześniej nigdy nie uczynił. He's never said this to another person. Nigdy nie powiedział tego do drugiej osoby. And he chooses this woman, Samaritan, dog. Ale wybrał tę kobietę, najbardziej poniżoną jak pies, Samarytankę, by powiedzieć najważniejsze słowa. When she says to him, I know that when Messiah comes, he'll straighten all this out. On powiedział, pamiętaj, jest napisane, że kiedy Mesjasz przyjdzie, on wszystko, że tak powiem, zaprowadzi porządek. In John 4:26, he says, Jana I am 4:36. the Messiah. Dlaczego jest Mesjaszem?
He never said that before to anyone. Nigdy tego, zobaczcie, nie powiedział, nie objawił nikomu. He revealed himself to this woman like he'd never revealed himself to anyone else. On objawił się tej kobiecie tak jak nigdy przedtem nikomu. Because he saw so much value in her. Ponieważ widział tak wiele wartości w tej Samarytance. Now, if you don't read your Bible like this, you should. Jeżeli nie czytamy naszej Biblii tak jak powinniśmy, You need to use your imagination musimy użyć naszą wyobraźnię. Okay? and put yourself into the story Umieść siebie w tej historii, kochani. and try to see the story through their eyes. Spróbuj zobaczyć, niezależnie jesteś mężczyzna, kobieta, spróbuj zobaczyć przez ich perspektywę. So she runs into town. Więc ona biegnie do miasta, wybiega, tak? And she tells people about Jesus. I zaczyna mówić wszystkim o Jezusie. And her testimony freaks me out. Translate that. Yes, I will. Teraz tak, jej świadectwo po prostu wyprowadza cię z równowagi, po prostu szokuje. Say szokuje. That's an old hippie term. So she tells the people in town, mówi wszystkim w mieście, come see a man that told me everything that I've ever done. Musicie zobaczyć tego człowieka, który dał mi wszystko, każdą odpowiedź, wszystko, co chciałem. And I don't know about you. Nie wiem jak ty. I don't want Jesus telling anybody everything I've ever done. Aha, nie wiem jak ty, ale ja nie chciałabym, żeby Jezus mi powiedział wszystko, co ja uczyniłem w moim życiu. A On jej wyjawił wszystko. And people believe on Jesus right there. I wszyscy, którzy przyszli, uwierzyli właśnie tam, w Jezusa. And she brings them back to the well to see him face to face. Ona przeprowadziła ich, żeby spotkali go. Emfaz. And even more believe on him. I bardziej jeszcze uwierzyli, nie tylko jej sprawozdaniu, ale sami zobaczyli go. They asked Jesus to stay with them and he stays for 2 more days. I oni poprosili, zostań z nami, i został na ile? Na 2 dni więcej. Wow, that was party. Oh, wow. But if we put ourselves into this story, ale gdybyśmy umieścili się w tej historii, we would have to be the disciples. musielibyśmy być chyba apostołami. The disciples go into town to buy lunch. Apostołowie idą do miasta, żeby kupić co? Jedzenie. They Hamburgery. probably passed this woman coming out of town to the well. Kto wie, może akurat minęli nawet po drodze tę niewiastę. They didn't see what Jesus saw in her. Ale oni nie widzieli tego, co There was Jezus, something wrong with their eyes. bo coś było niewłaściwego z ich percepcji. They didn't have good eyes. Nie mieli dobrych oczu. They went into town and saw all the town people there Widzieli ludzi w mieście, who were just moments away from an encounter with Jesus. którzy byli dosłownie moment przed tym, jak poznają Jezusa. But they couldn't see it Ale nie mogli tego zobaczyć. because they were blinded by their religion. Bo byli zaślepieni swoją religią, They were blinded by their culture. ich kulturą, They were blinded by their prejudice. ich, że tak powiem, uprzedzeniem. They didn't have good eyes. Nie mieli dobrych oczu. They come back to the well and they're so mad Wrócili do studni i byli tacy źli. at Jesus because he's talking to this woman. I przez to, że Jezus w ogóle rozmawiał z nią. And Jesus says to them Jezus powiedział im, in John 4:35, Jana 4:35. you know the saying, 4 months between planting and harvest, but I say, wake up, look around. Good eyes, the fields are already ripe for harvest. Jana 4:36. Już żniwiarz odbiera zapłatę i zbiera plon na życie wieczne, aby siewca cieszył się razem ze żniwiarzem. Amen. I was asked to be part of a prison crusade once. Kiedyś byłem częścią jakby takiej krucjaty dla więźniów We were visiting many prisons in the state of Michigan. w stanie Michigan. Odwiedzaliśmy bardzo wiele miejsc więzień. And when I got to the hotel, the organizer told me I was going to have to room with somebody. I kiedy dotarliśmy do hotelu, ten, który organizator powiedział mi, że muszę spać z kimś w pokoju. And I said,
I tak właśnie zareagował, spójrzcie na niego. Outing. I said, I told him I'm not a good roomie. Yeah, what man is, right? A powiedział, nie jestem dobry do spania z kimś w pokoju. I told him I only have one rule. Mam tylko jedną zasadę. If that man snores, Yeah, oh my God, I was going to ask you. Powiedział, jeżeli ten facet chrapie, I'm waking him up. obudzę go. I'm not laying there all night listening to this man snore. Nie będę słuchać całej nocy jego chrapania. And so I got my room key and went to meet my roommate, A więc wziąłem mój klucz do pokoju, who poznałem, just happened to be a convicted double murderer. oh my gosh, i poznałem faceta, który miał ze mną spać. Uwaga, to był oskarżony za podwójne morderstwo facet. Hold on. I knew I needed to change my rule very quickly. Szybko zmieniłem moje zasady i mu nic o tym nie powiedziałem. You never told him that, right? Oh, no, because if he wanted to snore, I wasn't going to wake him up. Kochani, powiedział, że jeżeli on chciał chrapać, to niech zachrapie. It was a man whose name is Frank Sherry. Jego imię jest Frank Sherri. He'd taken a bunch of drugs one night and lost his mind. Pewnego dnia wziął bardzo dużo narkotyków i stracił głowę. True story. He thought his town had been invaded by aliens, On myślał, że był zaatakowany kosmitami. and the only weapon he could find was a hammer. I jedyną bronią, jaką wtedy mógł znaleźć, twierdził, to był młotek. And he took to the street, and before they could subdue him, I zanim byli w stanie go złapać, w ogóle zorientować się, wziął to na ulicę, na środek gdzieś, na there centrum. was 8 men down and 2 dead. Uderzył 8 mężczyzn, poranił i 2 zabił. And while he was waiting to go to trial, I kiedy czekał na osąd, werdykt, he didn't really remember what he had done. on nawet nie pamiętał tego, co uczynił, But before he went to trial one day, he had a visitor. ale zanim poszedł na sąd, miał na sprawę sądową miał gościa, to znaczy kogoś, kto przyszedł. The sheriff came and told him he had a visitor, Mhm. and that he had to go out and meet her. Aha, ktoś mu powiedział, że on ma, jakaś niewiasta przyszła na wizytację. Mhm. And he asked who it was. Pytał, kto to jest? And the sheriff said it was one of the widows of one of the men that he had murdered. To była osoba, odpowiedziała mu, znaczy klawisz powiedział mu, to jest jedna z wdów And so he went out and sat down across from this lady, mężczyzny, którego właśnie zabił, więc usiadł naprzeciwko stołu whose life he had destroyed. kobiety, której życie właśnie totalnie zniszczył. He'd killed the love of her life, Zabił miłość jej życia, the zamordował father of her children, ojca jej dzieci, the grandfather of her grandchildren. dziadka jej wnuków. And she began to talk to Frank. I ona zaczęła mówić do tego Franka. She began to tell him about the man that he had murdered. Zaczęła mu opowiadać o mężczyźnie, jej mężu, którego zabił. And she said, Frank, my husband was a good man. On powiedziała, Frank, mój mąż był wspaniałym człowiekiem. He was a good husband. Był dobrym mężem. He was a great father. Był wspaniałym ojcem. She said, Frank, my husband was a Christian. Ale wiesz, Frank, mój mąż był chrześcijaninem. And he loved Jesus. I on kochał Jezusa. And she reached down beside her I ona wyciągnęła rękę and she peeled out an old Bible, an old worn out Bible. Picked up an old worn out. wzięła starą Biblię, wyciągnęła do niego. And she said, Frank, this is my husband's Bible. Powiedziała, Frank, to jest Biblia mojego męża. And he read this Bible every day. On czytał ją każdego dnia. And she said, Frank, if you'll read this Bible, it'll change your life. I powiedział, jeżeli będziesz czytać tę Biblię, ona zmieni całkowicie twoje życie. And she set it down on the table and slid it across to him. I ona posunęła to po stole, aż doszła Biblia do niego. And he took that Bible and went back to his cell. I on wziął tę Biblię, wrócił do celi.
And within just a few days, he found there was a Savior that was more interested in him than his crime. I dowiedział się z tej Biblii za kilka dni, czy po kilku dniach czytania, że istnieje Zbawca, który jest bardziej zainteresowany zbawieniem jego niż tym, że on zabił. To znaczy, że chce go uzdrowić, przebaczyć mu, zmienić. And he was born again. I wtedy na nowo się narodził. He went to Bible school while he was in prison. Poszedł na szkołę biblijną, kiedy był w więzieniu. And when it came time to get out, he married a girl named Ruth. I kiedy przyszedł czas, żeby wyszedł z więzienia, ożenił się z dziewczyną, która miała na imię Ruth. And Frank and Ruth and this widow I Frank i Ruth, jego żona, i ta wdowa would travel together and talk to groups like us about forgiveness. podróżują razem i robią ewangelizację. Mówią o zbawieniu. That's some crazy faith. To jest szalona wiara, szalona wiara. But there was something that she saw in Frank. Ale ona widziała coś we Franku. She had every right to want justice. Ona miała pełne prawo, żeby poprosić o sprawiedliwość. She had every right to want him punished. Miała pełne prawo, żeby powiedzieć, zaostrzyć karę. But she saw something worth giving to. Ale ona widziała coś bardziej wartościowego, aby mu dać. She had good eyes. Ona czemu? Bo miała dobre spojrzenie, zdrowe oczy. We have this happen to us all the time. My mamy, takie rzeczy dzieją się cały czas. How are we going to see people in their brokenness? W jaki sposób będziemy postrzegać ludzi w ich słabościach? How will we see people in their sinfulness? Jak będziemy ich postrzegać w ich grzechach? Will we have good eyes? Kiedy mamy dobre oczy? Will we see them as Jesus saw the woman? Czy będziemy mieć dobre oczy? Czy będziemy widzieć tak, jak Jezus widział Samarytankę? Or will we be like the disciples and be blinded by our culture? Czy będziemy tak jak apostołowie, którzy byli zaślepieni swoją kulturą? That woman at the well, Ta kobieta przy studni she became the first evangelist to the Gentiles. stała się pierwszą ewangelistką do kogo? Do pogan. Her ministry was so powerful that she went to Rome Jej służba była tak wielka, że udała się do Rzymu, when Nero was in power and was killing Christians. kiedy Neron królował, panował i zabijał chrześcijan. Nero heard about her and put out a warrant for her arrest. Neron usłyszał o niej i zrobił nagrodę za aresztowanie, znalezienie jej. And instead of hiding or waiting to be caught, I zamiast czekać na to, żeby ją złapano, she walked right straight into the palace to Nero ona sama weszła prosto do pałacu Nerona. and said, "Here am I." I powiedziała, tutaj, oto jestem. I heard you were looking for me. Słyszałam, że mnie szukałeś. We need to have good eyes. Musimy mieć dobre oczy. We need to be seeing our crisis right now with good eyes. Musimy widzieć nasz kryzys z dobrej perspektywy. It's a very evil time. Żyjemy w strasznych czasach. But the Bible tells us, Ale Biblia nam mówi, don't be overcome by evil, nie pozwólcie, aby zło przezwyciężyło was. but overcome evil with Ale good. przezwyciężcie zło dobrem. So I have a commission for you. Wow. Więc mam jakby polecenie, chcę wam dać sprawozdanie, znaczy commission, zadanie domowe. For believers everywhere. Dla wierzących, którzy są na całym świecie. And that commission is to see people Abyście naprawdę widzieli ludzi with good eyes, z dobrymi oczami. to speak to the good in them, Aby mówić do nich dobro. to see destiny in them, Aby zobaczyć przeznaczenie w nich. to see value and purpose in their lives. Aby zobaczyć wartość i cel w ich życiu. One more verse and then I'll be done. I didn't give you this one, Abby. That's cool, that's cool. Jeszcze jeden werset, kochani. It's Proverbs 15:30. Przypowieści 15:30. And it says this, light in a messenger's eyes brings joy to the heart, and good news gives health to the bones.
Amen. Could you say that again? That's so awesome. Light in a messenger's eyes brings joy to the heart, Yes. and good news gives health to the bones. Hallelujah. Przypowieści 15:30. There it is. Promienne spojrzenie cieszy serce, a dobra nowina krzepi kości. So we're to be happy people. Więc my musimy być właściwie patrzeć. We need a cure. Potrzebujemy być szczęśliwymi ludźmi i mieć lekarstwo. We need health. Potrzebujemy zdrowie. And the Bible here tells us that good news brings health. I Biblia nam mówi, że dobra nowina przynosi zdrowie. So if your marriage is failing, Więc jeżeli twoje małżeństwo upada, are you talking good news to your marriage or bad news? czy mówisz dobre wieści do twojego małżeństwa, czy złe? Do you see it with good eyes or bad eyes? Czy widzisz twoje małżeństwo dobrymi oczami, czy złymi? Sherry tells me many times that I'm under the annoying. Anointing, not anointing, but annoying. Sherry mi często mówi, że ją przynudzam. I can be under it too. Ale ja też mogę być pod taką falą przynudzania czasami. And we can only see what's bad with each other. Albo, że możemy sobie siebie naprzykrzać. I rzeczywiście możemy się widzieć tylko w złym spojrzeniu. When we focus on that, we're in real trouble. Ale jeżeli skupimy się tylko na tym, wtedy mamy problem. Those are the seeds that we're sowing. Bo to są te ziarna, które siejemy w nasze serce. So how will you see what you see? Więc to, jak widzisz, co widzisz, Will you see it with good eyes? decyduje o tym, czy widzisz dobrymi oczami. I sure hope so. I mam nadzieję, że tak jest. There you go. Amen. Thank you so much. Let me check quickly. Somebody asked, but it's just like a simple question. How do you know that Samaritan was in Rome? Ktoś zapytał, Marzenka zapytała, jak wiesz, The historians tell us that. w Rzymie. Say it again. The historians tell us that. Historia, wiesz co, dodatkowe historyczne fakty nam o tym mówią. Mogę ci to znaleźć. Oh, awesome. Very good. I think it's in Josephus, but I'm not sure. I don't remember. It's been a while since I did that research. But Yes, that's good. Kochani, to było naprawdę niesamowite. Jeżeli macie jakiekolwiek pytanie, proszę wstawcie je w tej chwili, a jeżeli nie, to po prostu pozwolę im już uciec, jak to się mówi po angielsku. I'm waiting for comments. I'm just encouraging them. If they No worries. There was many comments, but everybody, I told you, that's how Polish people are. They have sweethearts. They just agree with you and they say, oh, I love this story. Oh, I love. There was another guy that kept saying, I love it. And another lady says, I love your teachings. I'm looking forward for you to come every time. So, you know, that's hearts and amens. A lot of hearts. You have 70 hearts. well, that's good. That means they receive the Wonderful, word. yes, So. their hearts are open. Yes, yes, yes. Więc dziękujemy wam bardzo. I'm gonna say thank you in Polish first. Dziękujemy wam bardzo, kochani. Mam nadzieję, że będziecie z tego słuchać i pozwolicie, niech to zagnieździ, nie, że zapadnie głęboko w wasze serce i wyda właściwy owoc w postaci dobrej wizji. Thank you guys so much. You are incredible. Don't hang up yet. I want to take a picture. Oh, we're gonna take a picture. Okay, kochani, hold on, let me tell them to smile. Uśmiechnijcie się, kochani. Oni robią zdjęcie. You know, you can go on Facebook. I'm gonna send you pictures. We love you so much. Yes, we do. We do. I just love your spirit. Thank you so much. Thank you so much. Really, really. Ditto, 100%. That's all. See? I told you. Hearts. Serduszka. Kochani, no to papa. Oh, thank you for, another thank you for uplifting story. So, bye-bye and thank you. Hold on. Thank you. Shalom.